Dla naszych patronów, oprócz standardowych podziękowań, nagrywamy czasami bonusowe filmy z fajnymi materiałami. Jest to forma podziękowania dla tych osób, które wspierają kanał i pozwalają nam się rozwijać. No dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo nagraliśmy bardzo ważny film, bardzo ważny odcinek i postanowiliśmy, że oprócz opublikowania go na Patronite wrzucimy go również na YouTube'a tutaj, żebyś ty również miał możliwość obejrzenia tego filmu, bo jest to bardzo ważny odcinek, także zapraszam do oglądania. Inwigilacja, profilowanie konsumenckie, brak anonimowości, gotówka parzy. Dywersyfikacja płatności. Prawo wchodzi w życie, przedsiębiorca się z tym męczy. Powinniśmy tworzyć popyt na gotówkę. Wyobraźmy sobie świat bez gotówki. Kierunek główny w mojej ocenie jest całkowita likwidacja gotówki. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorz Akusza. Witajcie drodzy patroni i mecenasi, witamy was w kolejnym nagraniu, specjalnym nagraniu dla was. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Witaj Dawid. Cześć wszystkim, witajcie. Dawid, którego znacie na pewno świetnie z projektu Finansowo Zależni. No i wiecie, że już kilka filmów dla was tutaj nagraliśmy. Dziś kolejne nasze spotkanie, Dawid, i będziemy rozmawiać o temacie, który dotyczy wszystkich. Tutaj myślę, że mogę to powiedzieć śmiało, bo to temat gotówki. Nawet osoby, które nie inwestują albo dopiero planują inwestować kiedyś, no to gotówkę mają i jej na co dzień używają. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, dlaczego gotówka jest tak ważna. Jest ważna w użytkowaniu, ogólnie rzecz biorąc. Często teraz się mówi o tym, że gotówka parzy. Może słyszałeś takie pojęcie, nie? Ale to jest bardzo przysposobione do tematu inflacji. Nie z tego punktu chciałbym dzisiaj na ten temat zwrócić uwagę, tylko z zupełnie innego punktu. Z punktu możliwej inwigilacji. To jest coś, co uważam za bardzo ważne, że w momencie, jeżeli używamy coraz bardziej płatności bezgotówkowych, to idziemy w kierunku tego, że dajemy narzędzia i przestrzeń dla pewnych grup interesów, które mają możliwości zupełnie inne niż jeżeli operujemy gotówką. A widzę w Polsce tendencję, że właśnie pozbywamy się coraz bardziej tej gotówki. Nie chodzi mi o to, że w jej gospodarce jest jej coraz mniej, tylko chodzi o to, że w użytkowaniu, myślę tu o konsumencie, użytkowaniu konsumenta ten poziom jest coraz niższy. Wynika to z wielu rzeczy i jest to element w mojej ocenie na tyle istotny, żeby wspomnieć o tym, że powinniśmy tworzyć popyt na gotówkę. I ten popyt na gotówkę chciałbym dzisiaj wyrazić, dlaczego jest tak istotny. No to będziemy o tym rozmawiać przez te, myślę, kilkadziesiąt minut, bo temat tak szeroki, a to, co wspomniałeś, Dawid, przed chwilką, to ja bym to też nazwał może nawet taką modą na nieużywanie, która jest wprowadzana, taka moda na nieużywanie, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy chyba nawet, poprawcie mnie, ale jestem prawie przekonany, że Blik to jest polski wynalazek. Zobaczcie, super rozwiązanie, płatności telefonami i tak dalej. Okej, no to może przejdźmy do pierwszego pytania, bo to nam pewnie w trakcie rozmowy wyjdzie te wszystkie nasze niuanse. Dlaczego, Dawid, gotówka jest tak ważna, tak istotna w kwestii bezpieczeństwa finansowego, o którym tak często mówimy? Znaczy, jest kilka elementów, bo rozmawiamy o zagrożeniach. W momencie, jeżeli wyobraźmy sobie świat bez gotówki, może w ten sposób, czyli używamy bardziej płatności tylko i wyłącznie elektronicznych, czyli bezgotówkowy świat, no to poziom możliwej inwigilacji z punktu korporacji i z punktu rządów jest na dużo wyższym poziomie niż w świecie, w którym gotówka istnieje. Kolejna sprawa jest kwestia wzrastającego konsumpcjonizmu. Z czego on będzie wynikał? Z dwóch elementów. Element pierwszy, w momencie, jeżeli płacimy bezgotówkowo, poziom kontroli wydatków budżetowych jest na znacznie mniejszym poziomie niż w momencie, jeżeli płacimy gotówkowo. Myślę, że miałeś może taką sytuację w życiu, że płaciłeś jakieś wydatki właśnie w sposób bezgotówkowy i nie czułeś tego ujścia finansowego tak bardzo, jak czułbyś to ujście w momencie, jeżeli płaciłbyś gotówkowo. Jeżeli bierzesz te kilkaset złotych do ręki, bierzesz je jakby w celu wydatkowania, to czujesz to zupełnie inaczej niż tylko przykładasz telefon do terminala płatniczego. I tutaj muszę wtrącić. Po pierwsze, wyobraźcie sobie sytuację, że musicie zapłacić jakąś większą sumę pieniędzy. Większą na takie zwykłe, codzienne zakupy. Niech to będzie 800 zł. Większa kwota na codzienne zakupy. Kupujesz coś, nie wiem, niech to będą nawet opony do samochodu. To jak przykładasz do terminala, to czy schodzi z tej karty 5 zł, czy 800 zł właśnie, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Dokładnie tą samą chwilę. Ale jeśli masz wyciągnąć z portfela 800 zł i je po prostu przeliczyć na blacie i każdą stówkę czy 50 odliczyć, to wiesz, że to trwa. I ty to widzisz, że tych pieniędzy jest tyle. To jest pierwsza rzecz. Inne emocje się pojawia. Zdecydowanie. Inne emocje i to nie dość, że czujesz, to jeszcze widzisz
ubywające banknoty z twojego portfela. Druga rzecz, a propos tych płatności telefonem, o których wspomniałeś, to chcieliśmy tutaj zaznaczyć, że my telefonem jako my też płacimy, też korzystamy. Ja też jestem użytkownikiem od niedawna, to muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo się przed tym broniłem, ale to jest super wygodne. Więc tu nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, że całkowicie trzeba jutro wyłączyć wszystkie płatności, zrezygnować z konta Absolutnie. i tak dalej, bo ja od miesiąca może dopiero korzystam z płatności telefonem i zobaczyłem, że to jest super wygodne. Więc ja rozumiem, dlaczego dzisiaj, szczególnie młodzi, no tak łatwo łykają te rozwiązania, może to jest złe słowo, ale przyzwyczajają się tak łatwo do tych płatności. No i niestety też mogą przyzwyczajać się do wydawania lekką ręką, wydawania szybciej pieniędzy, których być może nawet nie mają, bo podpiąć tam jakąś kartę, limit odnawialny. No. Tak. Wiesz, tu się pojawi kontrargument od strony osób, które powiedzą, no ale ja mogę wejść na historię rachunku, mogę jakby ją sprawdzić, zweryfikować. Tak, jeżeli masz ten poziom determinacji. Kto to robi? Mało kto to robi, więc jakby tu chcę wskazać na tą tendencję. Ta tendencja będzie szła w tym kierunku. Ważny kolejny element, ważne kolejne zagrożenie, czyli profilowanie konsumenckie. To jest brzmi groźnie. To dam przykład do tego taki konkretny. Ostatnio Amazon kupił firmę iRobot. Nie wiem, czy słyszałem. Kojarzysz. I ten zakup z jakichś powodów był wykonany, ale jednym z benefitów, który zyskuje w tym momencie firma Amazon, jest to, że w momencie, jeżeli posiadasz iRobota, w jakiś sposób to powiążą te dane, to będzie w stanie uzyskać informację, jaką masz powierzchnię domu. Jakie tam przedmioty się mniej więcej jakby z punktu gabarytu znajdują. I to jest jeden z przykładów. Innym przykładem będzie to w momencie, jeżeli ty wydatkujesz często na jakiś rodzaj zakupowy, nie wiem, na przykład środki czystości do basenu, powiedzmy, tak? I często wydatkujesz właśnie w tej kategorii swoje wydatki i płacisz elektronicznie. Oto reklama będzie do ciebie bardziej dedykowana. I teraz można powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Może dobre jest z tego powodu, że będą bardziej profilowane reklamy w moim kierunku, więc jakby te zbędne dla mnie być może będą bardziej przeze mnie omijane. Ale z drugiej strony będą zachęty konsumenckie coraz większe w kierunku tej osoby, która może być nie do końca świadoma finansowo na tyle, żeby umieć powstrzymać te emocje zakupoholizmu, bo to jest jakby w pewien sposób zakupoholizm. I głównym celem korporacji zawsze jest sprzedaż swoich produktów. Nie tylko korporacji, ale jest celem sprzedaż swoich produktów. I w momencie, jeżeli powstaje coraz więcej narzędzi, które umożliwiają lepsze sprofilowanie konsumenta, a to profilowanie z konsumenta powiązać można z reklamami, które są w stanie dostarczać nam te korporacje, no to w tym momencie jest to kierunek bardziej konsumpcjonizmu, niż bardziej ten kierunek, który ja gdzieś tam chciałbym propagować, czyli bogacenia się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. To jest kolejne zagrożenie. No, to jest na pewno zagrożenie, o którym trzeba pamiętać, bo myślę, że mało naszych widzów się zastanawia i widzi, że zagrożenie takiego zakupoholizmu, tak jak powiedziałeś, czyli przyzwyczajenie się do wydawania ponad stan. Często ja mówię osobom, które się mnie pytają, w jaki sposób zostawiać sobie większą część pieniędzy, jeśli więcej zarabiamy. A ja mówię, no po prostu się naucz żyć poniżej tego stanu, który masz, no bo zarabiamy coraz więcej, ale przyzwyczajamy się lub właśnie to profilowanie, te reklamy nas przyzwyczajają do tego, że my mamy więcej, wydajemy z automatu więcej elektronicznie, więc ten automatyzm Google'a, sztuczna inteligencja, ona wie, że my mamy więcej pieniędzy, no bo po prostu ten licznik nasz na koncie się kręci. Kiedyś wydawaliśmy może 3000 miesięcznie, teraz wydajemy 5, nagle wydajemy 7, potem wydajemy 10. No to znaczy, że nas stać nawet na kredyt na 20 000 miesięcznie i tak dalej, i tak dalej. No to chciałem zapytać, Dawid, myślę, że to jest ważne pytanie, komu w takim razie zależy i czy to są tylko korporacje, komu zależy na tym, żeby Polacy, mówmy o nas, o Polakach, korzystali coraz mniej z gotówki, która jednak daje wolność i jakiś wybór większy niż karty, niż bliki, niż płacenie telefonem. Komu zależy? Wielu grupom interesom, ale właśnie korporacje to jest jeden kierunek, drugi kierunek są to rządzący. W momencie, jeżeli masz większe przełożenie na tą kontrolę, no to w tym momencie jesteś w stanie badać tendencje rynkowe, badać psychologiczne postawy na rynku, ale również inne rzeczy, czyli czy ty odpowiednio płacisz podatki. Jakie ty wydatki jako osoba fizyczna podejmujesz? Co się wydarzyło ostatnio? I może powiedzmy jeszcze szerzej o tym, jaki jest główny kierunek. Kierunek główny w mojej ocenie jest całkowita likwidacja gotówki. Raz, że wspomina się o tym, że likwiduje to szarą strefę. To jest taki argument, który możemy w mainstreamie bardzo mocno gdzieś tam głosić. Taki pozytywny. Tak. Rząd to głosi, że będzie więcej podatków w kasie. Tak, dokładnie. Dla wszystkich lepiej. Że będzie więcej dla wszystkich, tak, dokładnie. Inny kierunek to jest, że zmniejszamy koszty, no bo musimy jakby te banknoty drukować, musimy je obsługiwać, musimy je wymieniać, tak. Więc jakby
te korzyści gdzieś tam są pokazane i one są ewidentne, one widnieją, ale jakby dla mnie to jest jakby płaszczyk tego, co jest tym kluczem, a kluczem jest likwidacja po to, żeby mieć większe przełożenie na społeczeństwo, a większy poziom inwigilacji, większy poziom tej kontroli daje większe przełożenie na społeczeństwo i to ewidentnie tak jest, więc to są te grupy, które mają w tym konkretny interes. Mhm. No to mamy już też tą drugą co najmniej grupę interesu, czyli rządzących. Wspomniałeś, Dawid, teraz... Ale jeszcze, przepraszam, tak? dopowiem, w mojej ocenie dzisiaj się nie da zlikwidować gotówki. I to jest może coś ciekawego, bo często się o tym mówi, że kierunek świata jest właśnie w ten sposób, żebyśmy likwidowali gotówkę. Tak, jak najbardziej, to jest kierunek, ale w mojej ocenie potrwa to jeszcze ileś dekad. My jesteśmy dalej w tym momencie w jakimś cyklu technologicznym. Ten cykl technologiczny, w którym się znajdujemy, umożliwia nam z punktu technologicznego już dzisiaj zastosowanie mechanizmów, które miałyby na celu likwidację gotówki do zera po prostu. Ale nie zapominajmy o tym, jaki jest sentyment. Jak ludzie są przyzwyczajeni, jak są uzależnieni jeszcze również od gotówki. Ile osób starszych nie jest w stanie ogarniać dzisiaj płatności elektronicznych. I oni mają świadomość tego, że jakby jest ten czas. Ja sam mam tą świadomość. I że ten czas jest przed nami i podejmuje się ruchy, które prowadzą w tym kierunku. Jednym z nich jest uzależnienie. Bo jakby zanim podejmujemy takie ważne zmiany jak likwidację gotówki, to trzeba uzależnić społeczeństwo od korzystania z transakcji bezgotówkowych. Jeżeli to uzależnienie będzie na odpowiednio wysokim poziomie, w tym momencie znacznie łatwiej będzie wykonać ruch w postaci likwidacji tej gotówki. Więc też ważne jest w tym wszystkim to, że jeżeli my świadomie będziemy tworzyli popyt na gotówkę, tak będziemy ten okres, w którym będzie to możliwe z punktu nie technologicznego, bo on już jest, tylko z punktu tego, żeby społeczeństwo dało sobie radę w tej zmianie transformacji płatnościowej, bo to jest transformacja płatnościowa, żeby sobie poradziło, to musimy mocniej uzależnić to społeczeństwo od tych właśnie transakcji bezgotówkowych. No i te działania mają się na miejscu nie tylko w Polsce, ale i na świecie i są coraz lepsze efekty tych działań. I o tych efektach dzisiaj będziemy kilka rzeczy mówili z punktu statystyki, ponieważ mam przygotowaną tabelkę do tego. Zaraz do tego przejdziemy, ale ty wyczytałeś w moich myślach właśnie to pytanie, które chciałem ci zadać, odpowiedziałeś na nie, więc ci nie przerywałem. Powiedziałeś, że ta transformacja właśnie świadomościowa trwa. Z tej jednej strony my też, nagrywając ten odcinek, chcemy wpłynąć na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że to jest aż takie zagrożenie. Ale to, co powiedziałeś, że dziś już technologicznie można by to zrobić, no ale ile osób starszych, czasami nawet młodych jeszcze wiekowo, ale bym powiedział tak starszych technologicznie, że nie wszyscy 50-60-latkowie, znam z praktyki, nie są w stanie wyciągnąć pieniędzy z bankomatu. I znam takie osoby, które mają 50-60 lat. Po prostu jakby zatrzymali się technologicznie. Oni mówią, mnie to nie interesuje, ja nie mam telefonu dotykowego, ja nie lubię do bankomatu i tak dalej. Więc to jest jakaś część ludzi, bardzo duża myślę, która może nie powiem, że nie chciałaby się zgodzić, bo w zasadzie nie mieliby może wtedy nic do gadania, ale dzisiaj, kiedy jeszcze jesteśmy i mamy jakiś wpływ, to co powiedziałeś, żeby faktycznie jak najwięcej tą gotówką operować, żeby wpłynąć na to, żeby rządzący widzieli, że ta gotówka jest naprawdę jakimś dużym procentem. I zaraz, Dawid, o to zapytam właśnie, jakie są dzisiaj sentymenty w Polsce, jak to wygląda liczbowo, czyli ile osób realnie dzisiaj płaci, bo wiem, że takie statystyki sobie przygotowałeś, czyli ile osób dzisiaj jest już tych nowoczesnych i płaci bezgotówkowo, ile faktycznie jeszcze osób używa gotówkę, jakie to są statystyki w Polsce? Także przejdźmy od tego. Mam taki dostęp do badań, które były wykonane w marcu 2022 i 14 krajów uczestniczyło w tym badaniu. Ale świeże badania, to ważne, że to jest kilka miesięcy temu. Świeże badanie i teraz jakby statystyka, którą chcę pokazać najpierw, wspomina o preferencjach płatności podczas zakupów offline. W tym kierunku. I to, co możemy tutaj zauważyć, że więcej niż 6 na 10 Polaków woli używać płatności elektronicznych. Czyli 60%, więcej, ponad 60%. Ponad tą wartość. A inne kraje mają znacznie inny procent. I tu widać na tym obrazku, że dysproporcja między Polską a innymi krajami jest duża. Rozumiem, mniejszy, tak? Tak, mniejszy. Oczywiście. Mniejszy. To dziwne, nie? Wydawałoby się nam, że na Zachodzie już przecież jest tak nowocześnie. Ten odsetek wynosi 39% na korzyść płatności gotówkowych w innych krajach, jako średnia. 39%. U nas wynosi 26%. I to się diametralnie dalej zmienia. I to, co mogę pokazać już w konkretnych liczbach, to jest kolejna rzecz, którą mam przygotowaną. Są to dane statystyczne ilustrujące jakby rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce od trzeciego kwartału 2018 roku do trzeciego kwartału 2021. No i pierwsza rubryka wskazuje na liczbę kart płatniczych
w milionach sztuk, która wzrosła o 6% w tym okresie. Z 40 milionów do 40 prawie 3 milionów tych kart płatniczych. Ale to nie jest ciekawostka. To większa ciekawostka jest liczba transakcji kartami płatniczymi w milionach wskazana w tym okresie wzrosła ponad 50% w tym okresie, w tych 3 latach. Z tam 1 400 milionów do 2 miliardów 200 prawie milionów tych transakcji. Jeżeli zobaczymy sobie na to, zobaczymy tendencję, w którym kierunku to idzie. A idzie to w kierunku likwidacji gotówki. I z różnych powodów, które wspomnieliśmy wcześniej, ale głównym powodem na pewno jest zwiększenie kontroli nad społeczeństwem. I to musimy mieć na uwadze, dlatego ja zachęcam i zalecam używać technologii rozsądnie, ale jednocześnie nie dać się uzależnić w pełni od tej technologii. Właśnie tu chciałem zapytać, znowu odpowiedziałeś dzisiaj, czytasz bardzo dobrze moje myśli, co my możemy zrobić, no bo to, co my mówimy, wielu wie, może poukładamy tą wiedzę dzisiaj w tym filmie, w taki krótki, półgodzinny film, ale co możemy zrobić? No to pierwsza rzecz, no zrezygnować może całkowicie, bo popadać w skrajności to jest bez sensu, a jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie, no właśnie, to my nie możemy stwierdzić, czy to jest, czy prawo daje taką możliwość, ale w wielu miejscach jest płatność tylko kartą lub płatność tylko gotówką. W drugą stronę też to często widzimy. Byłem nad morzem kilka dni temu i płatność tylko gotówką się pojawia i płatność tylko kartą. No i właśnie co w sytuacji, kiedy nie masz wyjścia, jesteś, nie wiem, w Uberze, w taksówce, musisz zapłacić kartą za przejazd, no bo po prostu gotówki nie przyjmują, więc to jest... Dysponujesz tymi rzeczami, tak? Czyli dywersyfikacja płatności. To można tak to nazwać, ale kluczem tu jest zrozumienie jednej rzeczy, w mojej ocenie, że jeżeli pójdziemy coraz mocniej w kierunku tej wygody, która jest ewidentna, bo ona istnieje, tak sami jakby idziemy w kierunku tego, co nie chcemy. Więc jednocześnie musimy zrozumieć, że mamy używać tej technologii z punktu naszej wygody, ale jednocześnie tworzyć ten popyt na gotówkę. Żeby ten popyt był wyraźny. I to, co chcę wskazać, to nie oznacza, jeżeli byśmy zrobili to w sposób idealny, tego, że zlikwidujemy sytuację, w której gotówka nie zniknie. W mojej ocenie przedłużamy ten okres istnienia gotówki, ale ten moment, w którym gotówka przestanie istnieć, no nadejdzie. Jednym z takich powodów może być sytuacja, w której będzie informacja, że bakterie, które powodują jakieś choroby, przenoszą się bardzo mocno, bo tam faktycznie na banknotach i monetach jest bardzo dużo bakterii, przenoszą się tą drogą, więc jakby ze względu na potrzeby sanitarne likwidujemy ten element płatnościowy. To będzie jeden z argumentów, który może być wystosowany za 20 lat. I będzie likwidacja natychmiastowa, tyle że musimy dojść do tego punktu, w którym raz, poziom uzależnienia będzie na wyższym poziomie z punktu płatności bezgotówkowych. 2, jakby z punktu sentymentu, z punktu zrozumienia technologii i użytkowania, więcej osób będzie w tej technologii. Czyli to oznacza, że musimy kilka dekad jeszcze przejść, żeby te starsze osoby albo się tego nauczą, albo już odejdą i zastąpią te osoby inne młodsze osoby. W tym kierunku to w mojej ocenie będzie szło. No dzisiaj właśnie takie pytanie dostałem, zanim zaczęliśmy nagrywać, czy faktycznie ta gotówka zniknie za naszego życia. No i tak przeanalizowaliśmy, że według takiego rozumowania praktycznego i demograficznego, no raczej nie, że to, co powiedziałeś teraz, że to pokolenie dzisiaj 50, 60 i wielolatków, którzy nie używają, no po prostu nie używają dzisiaj niektórzy bankomatów, no oni jakby się raczej nie przyzwyczają już i oni nie chcą, oni są przyzwyczajeni. I ta grupa jest bardzo duża. I to jest bardzo duża grupa, która myślę, że może wspierać to, o czym mówimy i może wspierać w praktyce to, o czym mówimy, czyli dalej może używać tej gotówki. To jest bardzo dobre. Tak, i jest to jeden z takich rzeczy, które możemy tak wspomnieć, tak to powiedziałeś, jak najbardziej. Tyle, że jeszcze jest druga strona medalu. Druga strona medalu wskazująca na to, że kierunek jest jasny, likwidujemy gotówkę, no ale jakichś takich aktywnych działań w tym kierunku jeszcze nie wykonujemy, ale wykonujemy inne działania. I popatrzymy się tylko na rynek polski, no, czyli kwestia ograniczenia transakcji gotówkowych między B2B, czyli biznesem i biznesem, czyli między przedsiębiorcami. Kiedyś to ograniczenie wynosiło 15 000 euro. Nad tą wartość, jeżeli ktoś zapłacił gotówkowo, nie można było tej wartości wrzucić w koszty, więc jakby trzymano się tejże wartości. Na dzień dzisiejszy wynosi ta wielkość 15 000, ale złotych. Ponieważ zmiana zaszła, kilka lat temu zmiana zaszła i się tego trzymamy, ale nadchodzi następna zmiana. Od kolejnego roku będziemy mieli wartość znacznie niższą. Spoglądam sobie tylko na moją notatkę. Tak, jest to 8 000 złotych od stycznia 2023, czyli ten kierunek jest właśnie ten, żeby likwidować te transakcje gotówkowe na rzecz bezgotówkowych. I to mówimy biznes, ale teraz zaszła kolejna zmiana, czyli przedsiębiorca podejmujący transakcje z osobą fizyczną, który nie będzie mógł przyjąć więcej niż
20 000 złotych od 2023 roku gotówki. Czyli zaraz. Ja idę do komisu samochodowego, załóżmy, tak? Chcę sobie kupić używane auto, ono kosztuje 30 000, czyli ja mogę tylko zapłacić 20 gotową, a resztę muszę zrobić przelewem. Znaczy możesz zapłacić gotówką, całość, tylko że będzie po stronie przedsiębiorcy sankcja. Strata będzie. No, strata, dokładnie będzie opodatkowanie ta nadwyżka. Ta nadwyżka między 20 a 30 000 będzie opodatkowana dodatkowo na rzecz tego przedsiębiorcy. I te kierunki właśnie idą w stronę, zniechęcajmy do używania gotówki. I to jest po kolei, ileś lat będzie mijało, będą kolejne takie działania podejmowane, więc uzależniamy się od transakcji bezgotówkowych. Nie chcemy już tej gotówki, bo nie możemy jej tak swobodnie używać. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że zauważ, jakie te działania są podejmowane. To działanie ma charakter tego, że przedsiębiorca będzie zmuszony tłumaczyć konsumentowi, że nie przyjmie tych środków w formie gotówki. To prawo wchodzi w życie, przedsiębiorca się z tym męczy. Zrzucenie winy na tego, który Kogo obarczy konsument? Przecież nie obarczy rządzących tak często, jak często będzie obarczał tego przedsiębiorcę, który tej gotówki nie chce przyjąć. Więc mechanizm bardzo dobrze wymyślony, bym powiedział, tak? Oczywiście dla nas niekorzystny, ale z punktu tych decyzji idących w tym kierunku bezgotówkowe. No i dalej, poziom inwigilacji. To, co się stało i zostało przeniesione w Nowym Ładzie, czyli od 1 lipca możliwość szerszej inwigilacji naszych środków finansowych na kontach bankowych. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Ale kontach prywatnych już. Tak, już nawet na kontach prywatnych jest to dostępne, ponieważ mamy możliwość, bez nawet jakiejś specjalnej przyczyny, bez podejrzenia, bez postawienia zarzutów, skarbówka ma prawo wejść i sprawdzić twoje transakcje, czyli to, co było kiedyś naprawdę święte, można powiedzieć w cudzysłowie święte, czyli poufność bankowa, realnie przestaje istnieć. Nawet do twoich transakcji, które podejmowałeś teraz będąc nad morzem, tak? Twoich prywatnych transakcji. Była tam rybka, dorsz był także. Tak. Ale ktoś sobie może to wszystko prześledzić. Krajowa Administracja Skarbowa dostała nowe uprawnienia, znacznie szersze uprawnienia, więc zwiększamy ten poziom inwigilacji. I to są te konsekwencje już, które czujemy. I które, jak ktoś postępuje w sposób właściwy, nie postępuje nielegalnie, no to w teorii może powiedzieć sobie, nie mam się czego obawiać. Tak. Przecież nic złego nie robię, tak. Bo może to wchodzić. Tak. I zgadzam się na takie podgrzewanie tego palnika. Tak, tak? Mi nie zaszkodzi, rozumiem, przestępczość prawdopodobnie będzie szybciej gdzieś tam szukana, zweryfikowana, być może zmniejszymy poziom przestępczości. Tak, jak najbardziej. To też daje tą przestrzeń. No ale jeszcze jest druga przestrzeń, w którym ten kierunek, którym prawdopodobnie, albo jedno z takich narzędzi, które będzie wprowadzone długofalowo, może już nie za naszego życia, ale myślę, że będzie jakiś taki kierunek jak CBDC. Czyli to, co wspominaliśmy w Matrixie finansowym również, właśnie. nie? Bardzo ważny temat właśnie. No to Dawid, to pójdźmy szerzej w temacie CBDC. Jak uważasz? No bo zagrożenie, wielu mówi tylko o zagrożeniu w kontekście CBDC. Nie słyszałem jakichś pozytywów. Jaką rolę będzie ten pomysł pełni w naszym życiu? No bo już się mówi, że nie czy, tylko kiedy. Kwestia czasu, kiedy to będzie wprowadzone. Już w zasadzie mówi się, że już system jest postawiony. No tak, ale to, że jest postawiony i że są eksperymenty, nie określa tego, że będzie to postawione powszechnie i będzie powszechnie użytkowane. Znaczy, w mojej ocenie jest za wcześnie, żeby ocenić, będzie to lub nie będzie. Zagrożeń widzę mnóstwo, więcej niż korzyści. To na 100%. Jednym z tych najważniejszych zagrożeń, które dostrzegam, to jest możliwość właśnie znacznie większej kontroli przez kwestie, no tutaj mówimy o banku centralnym, tak, ale i przez rząd, środków finansowych, które mamy do dyspozycji, czyli kreowania pieniądza z datą ważności. Jeszcze większa kontrola nad tym rynkiem finansowym. Co ja myślę o tym dalej? No, jeżeli to będzie powstawało, to w kolejnych dekadach i znów to będzie zależne od tego, jak my się będziemy zachowywali. Ale nie tylko z punktu płatności bezgotówkowych i płatności gotówkowych, to również w mojej ocenie będzie miało jakiś tam wpływ, czyli kwestia sentymentu, przygotowania, zrozumienia i tak dalej, ale również tego, jakie decyzje wyborcze będą padały. W jakim kierunku dalej będzie świat, tam zachodni świat również, bo on też ma to wielkie przełożenie, będzie się kierunkował. No, patrząc na aktualne zdarzenia i to, co się dzieje naokoło, no, jeżeli to się nie zmieni, to prawdopodobieństwo się zwiększa po prostu. No myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, w którym kierunku to pójdzie, bo temat CBDC bardzo, bardzo ciekawy. Szczególnie ciekawy, może wręcz taki czarnomroczny, tej daty ważności pieniądza, bo sobie możemy wyobrazić, że wchodzimy na swoje konto i tam po prostu ten zegar nam tyka i odlicza nam czas do momentu, kiedy powinniśmy wydać te nasze środki, bo jeśli nie, to
kiedyś mówiono, że one znikną, ale one nie znikną, już jest poprawka, że na szczęście one nie znikną, tylko 10% nam zabiorą. Czyli to nie będzie lokata, która nam zarobi, tylko to będzie lokata, która, ktoś kiedyś ładnie powiedział, lokata straceniowa. Kiedyś... Ale widzisz, dotknąłeś ciekawej rzeczy, która wiąże się z tym, co daje możliwość już poza CBDC sektorowi bankowemu w sytuacji likwidacji gotówki. O czym też za chwilę bym chciał więcej powiedzieć, bo to jest narzucanie kosztu, zatrzymanie wartości finansowej, tej powiedzmy płynnej, bez jakiegoś funkcjonowania z nią. Nie? Czyli ty mówisz o daniu procentowania zwrotnego, nie? Czyli płać mi za to, że trzymasz u mnie środki. Tak. Jeszcze wracając na chwilę do CBDC, tylko dokończę, jest możliwość, jeżeli by to było wprowadzone, że CBDC będzie żyło jakby równolegle do pieniądza fiducjarnego, którego mamy dzisiaj na miejscu, tak? Którym użytkujemy na co dzień. Równolegle. Na przykład CBDC będzie wykorzystywane do przekazywania socjalnych świadczeń na początku. Tak? I to może być jakby kierunek przyzwyczajania, bo pamiętajmy, takie zmiany nie są po prostu robione radykalnie, no bo są zamieszaniem rynkowym, one są prowadzone po kolei tak, żebyśmy jak ta żaba powoli się gotowali i powoli przyzwyczajali do tych rzeczy. I teraz wracając do tego, co chciałem wspomnieć, chcę powiedzieć na końcu o plusach i minusach. O plusach i minusach mam tutaj przygotowaną też jakby taką mini tabeleczkę. Tak. Płatności bezgotówkowych. Najpierw może plusy. Szybkość i łatwość transakcji. No tak, bez wątpienia. Zmniejszenie kosztów obsługi w biznesie. To ewidentnie tak jest. Czyli zmniejsza się koszty znacznie, jeżeli możemy płacić bezgotówkowo. Brak konieczności posiadania przy sobie dużych kwot. Więc nawet zwiększenie poziomu jakiegoś bezpieczeństwa. Wygoda. To, co na nas najwięcej działa, to jest kwestia wygody. Teraz minusy. Inwigilacja, profilowanie konsumenckie, brak anonimowości. Duży minus, omówiliśmy go szeroko. Przyspieszenie poziomu konsumpcji, mniejsza kontrola wydatkowa. Wspominaliśmy o tym. Profilowanie konsumenckie, no to co pokazaliśmy właśnie. Amazon, Roomba. Tak, bo chciałem szczegółowo już pokazać. Ale super przykład, bo wielu ludzi by nie pomyślało. No przecież jakaś transakcja, wielka firma, korporacja kupiła sobie inną, no to oni sobie tam robią swoje interesy. Ale tutaj widzimy, że praktycznie tam my też jesteśmy w tym interesie. Tak. My, małe mróweczki, jesteśmy tam i jest plan tego profilowania mieszkania, domu, jest niesamowite. Tak. Każda transakcja ma za sobą jakieś, też możemy powiedzieć jako ciekawostkę, każda transakcja ma za sobą jakieś powody zaistnienia. Jednym z nich może być po prostu biznes, jakiś biznes przynosi jakąś rentowność, kupujemy to po to, żeby tę rentowność przejąć, może rozbudować, rozszerzyć rynek zbytu. Ale również, a bardzo często pojawia się korzyść informacyjna. Czyli ja mam jakiś biznes, kupuję inny biznes, który ma mi przynieść A, zysk, B, informacje, które pozwolą mi na tym biznesie, który jest dla mnie biznesem pierwotnym, zwiększyć poziom rentowności. I to jest ten przypadek. Dokładnie ten. Dalej, koszty. Możliwość wprowadzenia dalszych opłat za korzystanie z kont bankowych i w ogóle kont oszczędnościowych. O co mi tutaj chodzi? Sektor korporacyjny już często nawet płaci za przetrzymywanie środków finansowych na swoich kontach. Nie mówię o opłatach za prowadzenie rachunku. Nie mówię o opłatach za prowadzenie karty kredytowej. Nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, że masz pieniądze na koncie, my ci je przetrzymujemy, więc nam za to zapłać. Sektor korporacyjny jak najbardziej takie koszty już pokrywa, ale konsumencki nie. W momencie, jeżeli likwidujemy mocniej gotówkę, czyli idziemy w stronę transakcji bezgotówkowych i nie zostaną wprowadzone żadne inne rozwiązania, no to zwiększa się poziom monopolu dla sektora bankowego. Jeżeli zwiększa się poziom monopolu, to sektor bankowy dostaje możliwość przełożenia dodatkowych kosztów na konsumenta, czyli ciebie, który trzyma środki finansowe na koncie bankowym, bo nie będzie już miał innej opcji w momencie likwidacji gotówki. I to jest również zagrożenie i minus, który dostrzegam. No i nie wszędzie jesteśmy wszyscy w stanie dzisiaj zapłacić bezgotówkowo, tak jak to wspominałeś. Więc jakby podsumowując, zagrożeń jest wiele, plusów jest też trochę. Powinniśmy użytkować tej technologii płatności bezgotówkowej w sposób rozsądny, ale pamiętając, że czym mocniej tworzymy, a da się w wielu sytuacjach tworzyć popyt na gotówkę, czyli użytkowanie. Wystarczy, że wyciągnę pieniądze z bankomatu, przeniosę je jakoś do gospodarki, coś zapłacę, ten człowiek ma tę gotówkę, musi z nią coś robić, więc tworzymy popyt na gotówkę. Przedłużamy sobie ten okres, w którym będzie prawdopodobna likwidacja płatności gotówkowych, czyli przedłużamy okres, w którym zmniejszamy poziom inwigilacji jakby w tych płatnościach, które podejmujemy na co dzień. I to miałby być taki przekaz trochę tego odcinka.
Super, myślę, że idealnie to wyszło, także myślę, że możemy apel taki skierować do naszych widzów. Twórzmy popyt na gotówkę. Wyciągajmy, najprościej mówiąc, wyciągnijmy z bankomatu, idźmy na zakupy i wszystkim nam będzie lepiej, przynajmniej przez jakiś dłuższy czas użytkowania tej gotówki. Dzięki, Dawid. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.